Cześć moi mili, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego Tank Models. Dzisiaj będzie unboxing na jednego z najnowszych modeli od ukraińskiej firmy Unimodels. Dokładnie chodzi o jacht Pancera czwórki, czyli SDKFZ 162.1. Jeżeli chodzi o Unimodels, oni go opisali jako jak Panzer 4 łamane na 70V. Model ukrywa się pod numerem 552 i powiem Wam, że nie tylko ja, ale jesteśmy zadowoleni, tak, że UM wydał ten model. Wielu z Was oczekiwało na ten model. No i teraz zobaczymy, jak ten model prezentuje się w środku. Ale zanim do tego przejdę, chciałbym gorąco powitać swoich subskrybentów, jak i również osoby, które oglądają mój kanał bez subskrypcji. I tutaj gorąco bym zachęcał do zasubskrybowania mojego kanału, jak i również zaznaczenia dzwonka. Te subskrypcje ułatwią mi rozbudowywanie kanału o kolejne możliwości, jakie udostępnia YouTube, ale muszę mieć odpowiednią do tego ilość subskrybentów. Jeżeli przekroczę magiczną liczbę 1000 subskrybentów, wtedy będę prowadzić również live i będziemy mogli sobie też na przykład urządzać pogaduchy na streamie. Wracamy do tematu dzisiejszego unboxingu. Tak prezentuje się pudełko i co nam zapowiada tutaj jeszcze Unimodels. No tutaj mamy z tyłu pokazane zdjęcia tego modelu w podstawowym malowaniu. No i co tu jeszcze? To są modele, które się ukazały. Teraz czekamy też na Brumbara. Druga widzę wersja. No zobaczymy. No a na chwilę obecną zaglądamy do pudełka. Czy coś jeszcze jest? Nie ma. No widzę, że nie ma ryżowej torebki, mamy strunówkę, chociaż w innych modelach, które niedługo pojawią się na kanale, zauważyłem, że są ryżowe. Tak prezentuje się instrukcja do modelu. Mamy w języku ukraińskim, angielskim, niemieckim. Mam nadzieję, że również pojawią się w języku polskim. No i mamy tutaj jacht Pancer, niszczyciel czołgów 4. Tutaj popatrzcie, jest napisane, że jest to ten model, czyli po prostu dopisano jacht. Czarno-białe zdjęcie gotowego modelu. No i co tu więcej możemy pokazać? Mamy wykaz ramek i już rozpoczynamy tutaj właśnie sklejanie modelu. No i uwaga, nie ma tego pokazanego na zdjęciu na pudełku, ale oczywiście tutaj mamy w środku zestaw blaszek do tak zwanych szuców zamontowania, czyli tych osłon, które osłaniały przeciwko odłamkom. Ten zestaw również w Panzer 4 pojawia się i zobaczymy, jak teraz to się prezentuje. Tu mamy kolejne etapy sklejania. Jeżeli chodzi o skalę trudności, to nie od średnio zaawansowanych modelarzy, tak? Ze względu na to, że to, co zaraz pokażę, ogniwka tutaj, jeżeli chodzi o ilość części, jest duża. Jeżeli chodzi o sklejenie układu jezdnego, to jest on z plastikowych fragmentów gąsienic, jak i również z ogniwek. Czytelna jest instrukcja. O, i tu mamy jacht Pancera właśnie pokazanego z tymi bocznymi ekranami przeciwko odłamkom i mamy wschodnie Prusy, 45 rok. Niestety nie ma żadnego kamuflażu pokazanego. Następnie mamy z Czech bez już osłon. Następnie co tu mamy? Front zachodni, grudzień 44 rok.
jak i również tereny Niemiec, marzec 45. Ciekawe malowania, fajnie, że są te boczne ekrany. I to przede wszystkim nie plastikowe, a z blaszek fototrawionych. Jedna, druga, trzecia, czwarta ramka. No i oczywiście mamy zestaw blaszek. No i teraz sobie zajrzymy, co tutaj nam producent zapodał. Bo jeszcze powinien być mały zestaw blaszek do detali na samym modelu. Mamy tutaj 3 oznaczenia. Zjeżdżamy z kamerą. Cienkie, razem ładny, cienki wydruk jest. Posłuchajcie, nie wiem niestety, jak te kalkomanie zachowują się, ostatnie te kalkomanie, które są w Unimodelsach, nie wiem, jak one zachowują się w wodzie, ponieważ używałem innych kalkomanii ze względu na oznaczenia, po prostu których nie było w zestawach Unimodelsa, a potrzebowałem inne oznaczenia, z innych modeli zapożyczyłem. Nie ma, powiem Wam, przede wszystkim przesunięcia. Na pewno dużo lepiej wykonane są te kalkomanie niż z Weździe, gdzie są z reguły przesunięte. Tu mamy blaszkę. No te blaszki tak mało apetycznie wyglądają, ale mamy. Nie musimy nic dokupować. To jest strona wewnętrzna oczywiście. Tutaj mamy dodatkowe elementy. Na silnik, jakieś osłony dodatkowe. Widzimy, że tutaj niektóre trzeba pozaginać. Są linie roztrasowane. Bardzo fajny zestaw. Niestety każdy z nas chyba zauważył, że niestety modele z Ukrainy bardzo podrożały. I już przestały być to tanie modele. No oczywiście wina jest na wojnę zrzucana, no ale niestety my musimy, chcąc posiadać ten model, musimy za niego zapłacić, a to jest dość dużo. Robi się, bo tutaj powyżej 100 zł już się zaczynają. Tak mniej więcej 100 z plusem. Tak prezentuje się ramka. Taki dość nietypowy plastik, kolor plastiku. No oczywiście tutaj rury wydechowe, trzeba będzie z nimi coś porobić, porozwiercać, bo są takie płaskie, bez otworów w ogóle. Mamy koła, no widzimy, że niektóre elementy trzeba będzie opiłowywać. Standardowo 2 przody mamy, ale tutaj nie wykorzystujemy żadnego. Po prostu UM nie wycinał. Tak prezentuje się uniwersalny kadłub, bo będzie on oczywiście w innych wersjach na pewno, wczesnej, późnej, nie wiem. Zobaczymy, jak będą wychodziły jak pancery. No widzimy, że tutaj postępu technologicznego w Unimodelsie nie ma. Trzyma się standardu lat 90, przełomu 2000 roku. Ale powiem Wam, nie najgorzej wygląda ten model. Kolejna ramka. To są oczywiście dobrze znane elementy już z innych modeli. Pancer czwórek. Tutaj mamy właśnie też jak te błotniki się, których i tak nie widać, prezentują. To jest nowa ramka chyba w ogóle, wiecie? Detal nie głupi jest. No, widzimy niektóre elementy, które trzeba wykorzystać. Niestety musimy opiłować. Tak jak tutaj narzędzia, tu widzimy lampy. Standardowe jarzmo.
i podwójna ramka. Wiecie, czego szukam? Lufy szukam, zaraz poszukamy jej, bo widzę, że nie ma niestety metalowej lufy. No i tu standardowa ramka Panzer IV Unimodelsa, ale już dużo lepszej jakości niż jeden z ostatnio prezentowanych Unimodelsów. Tutaj widzę te ogniwka, no one są bardzo drobne, więc ciężko mi powiedzieć, gdybym był początkującym modelarzem, to bym trochę się przestraszył. Tak prezentują się gąsienice. Ten plastik niesamowicie nie chce ostry, taki kolor, że nie widać detalu. I oczywiście jest to zdublowana ramka. A teraz wiecie co, poszukam tej lufy. Gdzie jest lufa? Tu nie widzę. Aha. Ojojoj. To jest lufa. Powiem wam, nierozwiercona, bardzo słabo wykonana. Powinna być metalowa lufa tutaj. To już powinno być jak psu Buda powinna nam się należeć. Powiem wam, po prostu ta metalowa lufa, bo to jest fatalna do wymiany momentalnie, bo po prostu nawet żebyśmy nie wiem jak zrobili model, no to ta lufa sknoci całe nabożeństwo. To był cały unboxing. Powiem wam tak, nie najgorzej się prezentuje ten model, no ale lufa, powiem wam, do wyautowania, moim zdaniem skromnym, ja bym ją od razu już jej się tej lufy pozbył. Niedługo zaprezentuję wam też unboxing tego modelu. No mam nadzieję, że skomentujecie te modele, no bo powiem wam tak, ja naprawdę jestem niepocieszony i wzrostem cen Unimodelsa, bo niestety no, gdyby to była jeszcze wysokiej jakości model, ale niestety w tej chwili standardy wydawania modelu narzucił nam Wespid, który po prostu w tej samej cenie praktycznie daje nam rewelacyjnie zdetalowany, z rewelacyjną ilością dodatków, z metalowymi lufami, z dużym zestawem blaszek, elementów 3D żywicznych. Po prostu standard, jakość modelu w tej chwili na rynku w skali 1,72 rządzi po prostu Wespid. Teraz zapowiedział Wespid ukazanie się kolejnych brytyjskich czołgów, jak i również, uwaga, będzie na pewno seria Tygrysów. Ale ja też czekam na wersję Panther G w Zimerycie. Dziękuję wam za uwagę. Oczywiście link do sklepu znajdziecie w opisie modelu. Było mi miło. Zapraszam i namawiam do subskrybowania mojego kanału. Pozdrawiam was. Cześć, trzymajcie się. Czołgiem.